Wszechobecny, często uciążliwy. Nasz nieodłączny towarzysz każdego dnia. Hałas. Atakuje nas w domu, na uczelni, w miejscu pracy. Stał się integralną częścią naszego życia. Istnieją jednak miejsca, gdzie hałas nie ma prawa bytu. Witamy Was bardzo serdecznie pod budynkiem D1, w którym mieści się Katedra Mechaniki i Wibroakustyki. Tutaj też odwiedzimy jedno z najbardziej głuchych miejsc, jakie istnieje na naszej uczelni, a także w Polsce. Zobaczycie, jakie badania robi się w tym najcichszym miejscu w Polsce. Zademonstrujemy Wam możliwości komory pogłosowej. A także zejdziemy pod ziemię, aby pokazać Wam, jaką unikalną konstrukcją jest komora bezechowa. Jesteśmy w Laboratorium Akustyki Technicznej Katedry Mechaniki i Wibroakustyki, które działa w zasadzie nieprzerwanie od 1974 roku. Zajmujemy się tutaj zagadnieniami dydaktycznymi, szkoląc studentów oraz kadry naukowe. Laboratorium składa się w zasadzie z dwóch zasadniczych pomieszczeń badawczych. Jest to pomieszczenie zwane komorą bezechową oraz pomieszczenie, które się nazywa komorą pogłosową. Do obu komór posiadamy zaawansowane oprzyrządowanie, które nam pozwala prowadzić badania. Głównie zajmujemy się tutaj badaniem, projektowaniem oraz nadzorami nad wykonawstwem zaawansowanych wnętrz akustycznie, takich jak na przykład można się pochwalić Opera Lwowska, gdzie tutaj parę zdjęć mamy widocznych, gdzie w zeszłym roku realizowaliśmy remont tego wnętrza. Takich obiektów mamy na swoim koncie kilkanaście, między innymi w Krakowie Teatr Bagatela został przebudowany również według naszych wytycznych akustycznych. W tej chwili znajdujemy się w dużej komorze pogłosowej w Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki AGH w Krakowie. Jest to, jak widać, specjalne pomieszczenie, gdzie zależy nam na tym, aby pogłos był możliwie jak największy. Staramy się to uzyskać stosując nierównoległe ściany, które widać tutaj w pomieszczeniu, malując ściany specjalną farbą olejną, która ma bardzo niski współczynnik pochłaniania, a także odpowiednio wykonując podłogę. Podstawowa różnica pomiędzy współczynnikiem pochłaniania mierzonym w komorze, który nazywa się współczynnikiem pogłosowym, a współczynnikiem mierzonym w tej oto rurze impedancyjnej jest to, że w komorze pogłosowej dźwięk pada na próbkę ze wszystkich kierunków. Tam mamy sytuację pola rozproszonego. Tamta metoda ma minus taki, że czasami ciężko jest wykonać próbkę o powierzchni 10 czy 12 m2, ponieważ jest to bardzo kosztochłonne. Znacznie łatwiej jest wykonać próbkę o średnicy 10 cm. Możemy zmierzyć właśnie w rurze impedancyjnej. Ta rura mierzy współczynnik pochłania dla dźwięku padającego bezpośrednio prostopadle na próbkę. Mówiąc o Laboratorium Akustyki Technicznej, wypada także wspomnieć, a przede wszystkim powinno się wspomnieć o sercu tego laboratorium, w którym właśnie teraz się znajdujemy. To jest główne pomieszczenie, które służy do sterowania i pomiarów w obu komorach w naszej katedrze, tutaj znajdując się w naszym laboratorium. Jak widać, prace w laboratorium trwają cały czas. W tej chwili koledzy pracują nad programem, który będzie za pomocą manipulatora rejestrował i wyznaczał moc akustyczną źródeł dźwięku mocowanych na stoliku obrotowym, który możemy sterować i obracać.
tej chwili znajdujemy się w dużej komorze bezechowej w Laboratorium Akustyki Technicznej. Jak widać, jest to całkiem inne pomieszczenie, wygląda całkiem inaczej niż nasza komora pogłosowa. I jest tutaj całkiem inne pole akustyczne. Fala raz wypromieniowana, czyli jak ja coś powiem, ono się nie odbije od ścian. Ono tam wpada w te gąbki, ono tam zostaje rozproszone, wytłumione i ono nie wraca. Dzięki tej właściwości możemy mierzyć tutaj bardzo wiele rzeczy. Ta komora jest to kostka, taka wielka żelbetonowa kostka, która zewnętrzne wymiary to obejmują objętość około 1000 m3. Jest to największa tego typu komora bezechowa w Polsce. Masę tej komory szacuje się w granicy 600 ton. A żeby było jeszcze ciekawiej, ta komora nie jest ufundamentowana normalnie. Ona znajduje się na 25 wibroizolatorach. Są to specjalne sprężyny, dzięki którym w jakiś sposób ograniczamy emisję tutaj drgań i hałasu do komory z ulicy Reymonta bądź samych ruchów sejsmicznych, które niestety także nam przeszkadzają. Aby nie być gołosłownym, chodźmy zobaczyć, co znajduje się pod komorą bezechową. To jest komora bezechowa, w której byliśmy przed chwilą w środku. Tu znajduje się spód tej komory bezechowej. Za chwilę wejdziemy pod spód obejrzeć wspomniane wibroizolatory, żebyście nam uwierzyli. A tutaj, jakby się przyjrzeć, widać szczelinę, a także telegra, na którym się trzyma reszta budynku. Sama komora nie jest w żaden sposób połączona z resztą budynku. Zapraszam pod spód. Witam pod komorą bezechową. Żeby nie być gołosłownym, to jest jeden właśnie ze wspomnianych wibroizolatorów. Takich wibroizolatorów pod komorą mamy 25. Za mną jest 12, po Waszej stronie jest kolejne 12 sztuk. W środku, w każdym takiej kasecie, ona się składa z dwóch części, z dolnej i z górnej. Ta dolna jest przymocowana do fundamentu, ta górna jest przymocowana do komory. W środku, tutaj widać szczelinę, w środku są specjalne sprężyny, które powodują, iż mamy ograniczenie przenoszenia drgań z ziemi, z podłoża na samą komorę. Te drgania, tak jak mówiłem, mogą pochodzić albo z ruchów tektonicznych ziemi, jak i z ulicy, która tutaj nieopodal przechodzi. Te wibroizolatory w ilości 25 sztuk na sobie mają 600 ton. Nad nami jest 600 ton, które nie jest ufundamentowane, to wisi na sprężynach, także jest to dość nieprawdopodobna sprawa.